Ja byłam nastawiona na ten barbabak, na to, co już było tyle zrobione. Ja włożyłam w to strasznie dużo pracy. A on ci nie pomagał z tym? On mi pomagał tak, że on pomagał, jak on chciał. Jak on chciał, to on pomagał. Potem była pół roku przerwa, bo on coś robił innego. Potem nie miał czasu. Potem był czymś innym zajęty. A poza tym, ja już powiem szczerze, ja byłam zmęczona faktem, że jeżeli ja coś chciałam o czymś porozmawiać, to była za każdym razem awantura. A to życie nie chodzi o to, żeby za każdym razem była awantura. Bo ja coś źle powiedziałam, coś źle zrobiłam, coś nie tak. Nie można chodzić jak po jajkach, no. To jest, ja nie wiem, to się nie da, pewne rzeczy się nie da odwrócić Bogdana wypadku. Nie, ale ja wczoraj byłam z Idą w socjalu, bo one chciały porozmawiać po tym, co się stało, bo został anmelan zrobiony znowu. To Idy psycholog, bo Ida się strasznie źle czuła po tym, co jak Bogdan był u ciebie i po tym, jak Bogdan się rzucił na jej kolegę i uderzył. I byliśmy tam wczoraj, no to co Ida opowiadała, no to ja siedziałam i płakałam. Może też powinnaś po prostu posłuchać, co Ida mówi, jak to wygląda z jej strony. Ty po prostu o wielu rzeczach, ja też nie chcę o tym mówić, bo to po co macie serce boleć, ale jest tak, jak to się teraz ostatnio działo. To po prostu to dla Bogdana nie ma odwrotu, jeżeli chodzi o to dzieci. Może kiedyś, ale to musi się leczyć. Ania, Bogdan, jeżeli on się spotka z tobą albo ze mną, to on będzie chciał doprowadzić sytuację do swojego porządku. Tak jak było do tej pory. A jaki to jest porządek? Jego porządek jest taki, że ja stoję na firmę, że on ma swój telefon, że on jeździ samochodem, za który inni płacą i on się tym nie przejmuje. To jest Bogdana forma. I to, że on robi to, co on chce. Jak mu się nie podoba, to on wrzaśnie, krzyknie, rozwali i wszyscy mają się go bać. No czekaj, ale ten telefon, co ty o tym telefonie? Co za telefon mówisz? Numer telefonu, za który ja płaciłam. Za niego robili wszystko to, co do tej pory. Płacili jego rachunki, płacili jego mandaty, załatwiali za niego pieniądze, bo on miał wygodnie. On miał cudowne życie z wszystkimi innymi. On się nie przejmował, że on nie ma za co zapłacić za czynsz, on się nie przejmował, że nie ma za co zapłacić za telefon, bo on nie ma czegoś takiego, on nie ma rachunków. On sobie żył po prostu jak jemu było wygodnie, dlatego jemu było pies pikuś, czy on zostawi barbabak i zajmie się potapi smooth, co było w ogóle jakimś pomysłem z kosmosu. To był pomysł z kosmosu. No dobrze, ale czym on się ma zająć? Ty się zajmiesz barbabak, a on czym? On miał mi pomóc z tym, tylko że raptem barbabak przestał być interesujący dla niego. On się przede wszystkim powinien zajmować żadnym interesem, bo on nie umie tego robić. On nie umie, bo on nie umie ludziom płacić. A potem on sobie w tej chwili, Ania, jedno tylko powiem, on sobie w tej chwili, powiem po polsku, tak przejebał na froncie, jeżeli chodzi o interesy, że nikt z nim żadnych interesów nie będzie robił. Ja nie wiem, ja powinnam zrobić metody, jakie Bogdan robi, po prostu zostawić go bez stosunku do życia, zadzwonić do jego socjalu, tej kobiety, o której on dostaje pieniądze i opowiedzieć, co on zrobił, że on przelał sobie pieniądze na konto. I wtedy zobaczcie, jak on nie będzie miał z czego żyć. Ale Basia, czy to nie trzeba by było właśnie skończyć z takimi sprawami? Ale to ty jemu to, no dobrze, no to, ale Basia, no on swoją bronią teraz dostaje. To jest karma. Ja nie zaczęłam z tym. Nie, ale dobrze, ale dobrze, Basia, on zaczął, a ty potem to samo i on znowu będzie to samo i to się będzie ciągnęło do waszych ostatnich dni, Basia. Ale Bogdan poszedł za daleko. A może by się dało odwrócić, może ci udostępni ten barbabak, może ja z nim porozmawiam, Basia. Co on z nim zrobił? Chcesz zobaczyć zdjęcia? Co on mi zrobił? Nie, Basia, ja już nie mam siły na patrzenie na zdjęcia. Ja nie wiem, kim on, Ania, ja nie wiem, ja tego człowieka nie znam. Ja nie wiem, kim on jest. No tyle lat byliście razem i ty go nie znasz. Tego Bogdana, on to powiedział też w tym wideo, że ja go zatrzymywałam. I to może tak było. Ja go zatrzymywałam. Ponieważ ja nigdy nie widziałam, że Bogdan może być taki wredny i taki podły. Bez hamulców, bez zastanawiania się, robienia ludziom krzywdy, tylko dlatego, żeby zrobić ludziom krzywdę, żeby udowodnić.
Nigdy nie myślałam, że on potrafi pójść tak daleko. A jeżeli potrafi pójść ze mną, to potrafi pójść z tobą i z każdym innym. On robił krzywdę potworną swoim dzieciom. Ja rozumiem, Basia, ciebie. Ja ciebie rozumiem, Basia. Ja ciebie rozumiem, ale ty musisz mnie też zrozumieć. Ale ja rozumiem. Tylko sytuacja jest niemożliwa, żeby usiąść z Bogdanem do jednego stołu, Ania. Powiesz coś nie tak, to pierdolnie stół, rozwali coś i taki będzie finisz. A ja nie chcę być więcej tego, bo on to robił. Bo on nie patrzy na to, żeby wszyscy mieli dobrze. On ten kredyt to ma kompletnie w dupie. I ja to wiem. On by nigdy w życiu nie zrobił tego, co on zrobił, gdyby on się przejmował tym kredytem, który został wzięty. On się nie martwi tym, że ty płaczesz w tej chwili. Ja ci gwarantuję, Ania. Jego choroba na tym polega, że on nie widzi, on nie ma empatii. Ja pamiętam, wszystkie urodziny były spieprzone, Bogdan był wściekły. Pamiętasz, kiedyś jak żeśmy się balonami bawili? To jeszcze było welsze. To było dla mnie strasznie, że on wziął, poprzebijał te balony. Bogdan nie ma empatii. Ty płaczesz, on się nie czuje winny do czegokolwiek, co się stało. Dlatego tą sytuację trzeba załatwić poza. Wmieszasz jego, to on się znów będzie czuł, znów będzie prowokacja. Ale Basia, ale to nie da się załatwić poza. My jesteśmy cała trójka z nas jest zmieszana. My w trójkę, a do tego jeszcze dzieci. To jest moja teoria. Ja łaziłam tutaj i kombinowałam nad tym cały heli. Oczywiście, że tak. Jesteśmy wszyscy zmieszani. Tylko, że z Bogdanem nie da rady załatwiać spraw, Ania, no. Co chcesz od niego usłyszeć? On ci powie, ja tak zrobię. On to powie dzisiaj, jak się z nim spotkasz, a nie zrobi tego w ogóle. Będzie czekał, on będzie miał swoje warunki. On przyjdzie z listą swoich warunków. Ja chcę to, ja chcę to, ja chcę to. No dobrze, no to można odmówić, jak on chce to. Trzeba wytłumaczyć. Kiedy ostatnio odmówiłaś Bogdanowi, Ania? A ja nie wiem, ja się... I co się stało, jak się odmówiło Bogdanowi? Nie wiem, Basia, ja nie wiem. A ja wiem. Jak się Bogdanowi odmówi, to jest karczemna awantura. Pięści i krzyk. To się dzieje, kiedy się odmówi Bogdanowi. Bo dla Bogdana najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, żeby on się obudził, jest po prostu konsekwencja jego czynów. Niezależnie jak on będzie do ciebie teraz płakał, to on to robi tylko po to, żeby z powrotem było tak, jak on by chciał. I potem będzie dawał to samo, bo ja to już tyle lat go znam. A to, co ja widzę, i to nie jestem ja tylko sama, że stało się coś w głowie, co po prostu nie przejdziesz do przodu u niego. Mi się jeszcze niedawno wydawało, że można, ale nie rozumiem, że rozmawiasz z chorym człowiekiem, Ania. Jak to... On ci kiwa głową, ale on w tym momencie w to wierzy. Wyjdzie stamtąd, to już on ma inny plan. Bo on nie patrzy na przyszłość, on nie patrzy na konsekwencje. Wczoraj rozmawiałam w socjali, oni powiedzieli, no go weźmiemy jeszcze raz na rozmowę. Mówi, te rozmowy tej pory nie dały nic. Bo on odpycha od siebie odpowiedzialność. Odpycha cały czas. I wczoraj dziewczyna się tam rozpłakała, ja też. Ona mówi, ja się postaram, ona powiedziała, my go jeszcze zawołamy, będziemy starali się z nim porozmawiać. Mendysiety jest zmieszane w to, Ania, policja jest to zmieszana, Oklaogaret, socjal. Generalnie to nie do końca mamy nad tym jakąkolwiek, to nie jest tak, że my te trzy usiądziemy i coś wymyślimy. Za dużo jest ludzi zmieszanych w to. A niestety gdzieś Bogdan konsekwencje swoich czynów musi ponieść. I to jest najlepsza, to jest dla każdego człowieka najlepsza forma zrozumienia, konsekwencje tego, co się zrobiło. Bo ja byłam zawsze pierwsza do tego, żeby usiąść, porozmawiać, uzgodnić i potem robimy. Tak on mi pokazał fuck you, jeżeli chodzi o rozwiązanie tej sytuacji z pieniędzmi.
Ja po prostu widziałam, jak pieniądze wychodzą. Pieniądze, ten cały samochód z tym Ania, to jest jakaś utopia. To jest utopia. Bogdan zbudował utopię, tak jak z innymi rzeczami. Jak popatrzysz na jego projekty... No, ale Basia, ale ty byłaś... Ale ty przecież pojechałaś po ten samochód z nim. No? No. Czyli też mu pomaga. Nie, samochód to było zupełnie... Samochód to był Barbawak nadal. Bogdan, jak samochód został sprowadzony tutaj, to zaczął zmieniać. To się wtedy okazało. On zaczął wtedy zmieniać. Wtedy była pierwsza awantura już na początku stycznia. Bo Bogdan sobie wymyślił, że może Barbawak odstawimy i teraz będziemy zdejmować putatyzmus. Ja przeżyłam szok. Ja wiecie, to jest raptem 2-3 miesiące, otwieramy sklep i możemy zacząć działać. A ile czasu w ogóle ten sklep, jak zaczęliście? Ja nie mam pojęcia zielonego. Ile to już czasu się ciągnie? Przepraszam, ale takie są realia, dlatego ja się zastanawiam, jak zrobić, żeby... To wczoraj też właśnie już nie wiem. No mów. Że mi to pomoże jakoś myśleć więcej. Ja to mam, że na przykład mam też stały kontakt, na przykład wiesz, prawie co poniedziałek przychodzi do mnie 2 policjantów i dyskutują. Bo to, co Bogdan odstawił, jest po prostu niesamowite, no. Co? Co mi tu w nocy przychodził? Rozpierdalał rzeczy. On mnie tutaj straszył, on mi tutaj wymyślał, że mi krzywdę zrobi, że mnie zabije i tak dalej. No więc dlatego trzeba coś zrobić, Basia. Dlatego trzeba coś zrobić. Przede wszystkim, wiesz, ja nie wiem, czy ja powinnam zagrozić Bogdanowi w jakiś sposób. Nie, ja nie uważam. My powinniśmy, Basia, wy musicie, Basia, ale my się przestać z tym, my się musimy spotkać we trójkę, A dlaczego ty się nie możesz spotkać? Czego ty się boisz? Ja się Bogdana boję, to jest to pierwsze. O? Ja się Bogdana boję. Po drugie, ja Bogdanowi nie ufam. Ja nie wierzę w ani jedno słowo, które on powie. Ale ja przecież będę, ty się z nim spotkasz. Były inne osoby, Ania. Ale to były obce osoby, Basia. Nie, on kłamie, on oszukuje. On nie myśli o nikim innym, tylko o samym sobie. Ania. I co on by tam nie powiedział, co on by ci nie obiecał, to ja ci dzisiaj daję gwarancję, że on nic z tego nie zrobi. No ale jakie widzisz rozwiązanie, dziewczyno, w tym jakie ty widzisz rozwiązanie? No i i Bogdan to ostatni czas był w ogóle bardzo dziwny. Do Idy się z rękami rzucił, chciał ją pobić na Gotlandzie. Już nie wiem, po prostu ręce cały czas. Ten ostatni czas u nas, tutaj była policja przynajmniej raz w miesiącu, jak on tutaj był. On tutaj porozwalał ściany w styczniu. Przy dzieciach, przy Idy kolegach wymachiwał kijem baseballowym. To był cyrk. I wtedy przyjechała policja i ja mu powiedziałam tak: Bogdan, to jest ostatni raz, kiedy ty... Bo to wiesz, ja po tym ja musiałam się tym wszystkim rodzicom tłumaczyć. No to wiesz, to nie tylko moje dziecko, to były innych dzieci, co to widziały. Przy czym tego jednego chłopaka mama miała koleżankę, ona była, koleżanki ojciec zabił matkę, ona była świadkiem tego. O Jezu, kochany. Tak. Po tym jest tak wrażliwa na ludzi, którzy są wolcami. Ja tu miałam cyrk z tą mamą, bo już ja nie wiedziałam, jak ona rozumie to, ale jednocześnie nie może pozwolić synowi przychodzić do nas. Bo się po prostu boi, wiesz, ma coś, siedzi to w kręgosłupie. No tak. I ja mu powiedziałam wtedy, że to jest ostatni raz. Bogdan, ja wycofuję, bo to wiesz, miała być sprawa, wiesz, sąd i tak dalej. Tak, ja to wycofam z policji, ale ty robisz coś ze swoim zachowaniem. Nigdy więcej nie możesz krzyczeć, podnosić rąk i tak dalej. To jest ta ostatnia szansa, Bogdan. No i co zrobił Bogdan? Następny po jakichś 2 tygodniach wrócił się do mnie, psa chciał udusić. I ja nie miałam wtedy żadnych świadków, bo to wiesz, musisz mieć świadków, żeby wiesz, bo musisz mieć świadków. Całe szczęście nie było dzieci w domu, że tego nie widziały. O Jezu, no i 31 marca ja się miałam spotkać z koleżanką. Jestem z nią na mieście, już tam się były zadowolone, całe tam po jakimś winku, czy coś się śmiały i on się zjawił tutaj.
No i z Freją tam coś a Freja, ja miałam taką, że Freja przychodzi do domu, bo Freja chciała być sama. Wiesz, tu jest pełno ludzi przez cały czas, pełno tych idy kolegów, pełno kogoś. To Freja mówi, mama, ja chcę ten piątek sobie posiedzieć sama. No i mów dalej. Ale coś, to nie ty o tej pompie wspominałaś? Coś tam mówiłaś o tej pompie, o tej... To już jest zupełnie inny cyrk. Dlatego musimy usiąść, w ogóle, bo jak ja zobaczyłam to pismo od tego faceta, z tego Hypotek Spanhun i Dania, to oni grożą, że oni chcą z powrotem pieniądze, to nie może, trzeba to załatwić. No trzeba. Tylko skąd je wziąć teraz jest pytanie. Nie, trzeba wszystko załatwić. Trzeba im powiedzieć, że nie trzeba wszystko po kolei. Zaczniemy od początku i zobaczymy, co się da zrobić, gdzie załatać. Tak nie może być. No i Bogdan tutaj czekał na mnie i nie podobało mu się to, że byłam w szkole. Nie wiem, o co to chodziło w ogóle. Ale wiesz, jak mnie w bazie mnie uderzył w głowę. Po tym, jak mnie uderzył w twarz, to mnie rozwalił wargę, więc to było wszystko przy Frei. Dlatego Freja nie chce z nim rozmawiać. I potem ja się z nim szarpałam. No ja się z Bogdanem nie szarpię, bo on jest za duży. Ja po prostu chciałam, żeby on dał mi telefon. On mnie jeszcze parę razy uderzył i ja wybiegłam w skarpetkach i krzyczałam, sąsiedzi zadzwonili na policję. O Jezus kochany, o Jezus. Jestem nieprzyzwyczajona do takich rzeczy. On by mi krzywdę zrobił tutaj. Boże. No bo ja myślałam o tej pompie, Basia, no bo przecież ta pompa nie jest zapłacona. Może ja będę wydzwaniać do niego teraz i może go złapać. Powiedz mu, że nie wiem, że ja chcę co przepisać ten rachunek na ciebie. Powiedz, że ja coś grożę, Ania. Coś wymyśl, że ja grożę, że ten rachunek przepiszę na ciebie. Że ty nie masz tych pieniędzy. Powiedz tak. No nie mam tych pieniędzy, ja nie wiem. No dokładnie, ja też nie mam. On nie wziął. Ale tak jak mówię, no powiedz mu, że ja po prostu, że ja ci zagroziłam, że ja po prostu ten rachunek zostanie przepisany na ciebie. Bo on te pieniądze, jak on je jeszcze ma. Żeby było ubezpieczenie, to nie może zrobić ktoś obcy. To musi zrobić osoba, która ma licencję na to. Wszystkie takie rzeczy, prąd, takie rzeczy, to musi robić osoba, która ma na to papier. Żeby Feszeklin, w razie jakby się coś stało, żeby oni to pokryli. No ale macie taką osobę? Ja mam. Ja nie mam pieniędzy już na tą osobę. Ja mam, nawet tu był kolega sprawdzał, powiedział, a to można zrobić tak, zrobimy tanio. Bo Bogdan to znalazł takie, że to chcieli 250 000, nie za zrobienie łazienki. Jezus kochany. To ja znalazłam kolegę, który zrobi o wiele taniej, nie? I zrobi dobrze. Bo on jest bardzo dobry. No to z tą panną to też był fades, proszę ciebie, Basia, bo przecież siostrzenica moja mówiła, że Tomek ma dwie takie i byście 200 000 tylko, nie, co on powiedział? 20 000 tylko byś mogła Tomkowi zapłacić. A tu się raptem okazało, że gdzieś indziej zamówiona ta panna została. To też jest fades. Bo Tomek przecież, Baśki syn, robi takie rzeczy. On już ileś lat z tymi pannami pracuje. Ale przecież Bogdan jest wściekły na Tomka. Nie wiesz? Nie wiem, przecież ja nie wiem, Basia, ja nic nie wiem. Nie pozwolił w życiu nigdy w ogóle, Tomku, on pokłócił prawie tych dwóch wspólników. Oni już nie są wspólnikami, od których myśmy kupili te rzeczy. To jest taka historia, ja nie wiedziałam, nie wiem, ja Bogdana z tej strony nie znałam. On ma do mnie pretensje, że ja go przytrzymywałam, że ja go stopowałam i ja to faktycznie robiłam. To powiem, że ja to robiłam. Bo to, jak on się w tej chwili zachowuje, przez ostatni ponad rok, to się po prostu w głowie nie mieści. Ten samochód jest zniszczony totalnie. Jak to? Już jest zniszczony? Stąd pachniał nowością, jak mnie odwoziliście do stacji. No, pachniał nowością. Dopóki Bogdan, opony są totalnie zjechane, jest porysowany. Bateria jest w ogóle totalnie zużyta. Co tam jeszcze jest? Plamy wszędzie. Ja nie wiem, ja po prostu, jak ja mówię, ja nie mam słów na to. Ja myślałam, że bierzemy kredyt na dom, bo to jest nasza ostatnia szansa. I ja no tak, no bo to jest ostatnia szansa. Innej. Szczególnie, że to jest lichwa, Ania. Ja wiem. Lichwa. Ja wiem. Za ten dom. Tak. A ten dom, pomimo co wszyscy tam mówią gdzieś naokoło, to ja miałam wrażenie, że ten dom jest kupiony dla tych dzieci.
że ten dom jest przeznaczeniem dla tych dzieci. Jak one by były chciały mieszkać do końca życia, Basia, dwie dziewczyny, które rosną, która to bym chciała zostać. Będą się biły potem o ten dom. Nie, dzieci nie będą. Nie będą tam razem mieszkać, już ja bym chciała widzieć dzieci. One nie chcą mieszkać. One powiedziały same, odnowimy ten dom, mama, tak, żeby on był więcej wart i wtedy się go sprzeda i wtedy się podzieli. I one myślą, i ja myślę zupełnie logicznie, tak samo Freja, to może 11 lat. I ja powiedziała, mama, trzeba zainwestować w ten dom, bo trzeba. Ta pana jest inwestering, Ania. Jakby nie patrzeć. No tak. Ja w ten sposób myślałam, że zainwestujemy w firmę, a on, to jeszcze nie wszystko, bo on w pewnym momencie zaczął mi opowiadać, że ten barbabak to odstawmy na bok, bo on ma lepszy pomysł. I ja wtedy się za głowę złapałam. On wymyślił, że on będzie teraz sprzedawał potatis mus. Co to takiego jest? Potatis mus to jest potatis mus. No tak, ale co to za firma? Jak to potatis? No ja nie wiem. On będzie teraz potatis mus, będzie mieszał z różnymi rzeczami i kupi samochód w Chinach, taki food truck. Za tę resztę pieniędzy zostało i będzie jeździł, będzie sprzedawał. Nie wiem, co to jest, wiesz, nie mam pojęcia zielonego. Nawet nie o to chodzi, to był pomysł z kosmosu, Ania. Ten pomysł kosztował pieniądze, bo nakupił jakieś takie do mieszania. No to może na to poszły te pieniądze. Nie, też tego mieszania to jeszcze ja płaciłam. Na jakieś wynalazki to jeszcze było za moich czasów. Na to, jak on samochodem wjechał gdzieś tam, ten samochód już 2 razy był w remoncie. I to, że on tutaj przychodzi z tą dziewczyną, z jakimiś papierami, które on mówi, że ty podpisałaś i chcą nas wyrzucić stąd obydwoje. Freja stoi tutaj i płacze. Oj Boże. Ona się do mnie rzuca z rękami, policjant na nią skacze. Matko Boska. Oni jadąc do mnie tutaj, opowiadają, jak oni mi głowę obetną i pokazują narzędzia. Co oni za narzędzia mieli? Mieli jakieś takie docięcia, wiertarkę i takie docięcia, że Baści głowa będzie pasowała do tego. O Jezu, kochany. Matko Boska często. No. Ja nie wiem, jaka była Mariola, ale to po prostu, dla mnie to jest ktoś, kto jest drugą Mariolą. Oj, Mariola też miała swoje zagryzki. Też miała swoje zagryzki, miała. Ja widzę oczy tej dziewczyny, ich nie ma. Ja to wiesz, ja nigdy nie spotkałam, pierwsze jak oni tutaj przyszli, chcieli mnie stąd wyrzucić dzieci. Kiedy? No to był jakiś, niecały miesiąc temu. Z papierami czekali, aż policja przyjedzie, bo nie mam papieru, tutaj mieszkają, a my jesteśmy Snylt Jester, powiedział. Najgorsze jest to, ja nie wiem, on mówi, że ty za tym wszystkim stoisz. Mówi cały czas... Ja nie wiem nic. No widzisz, no dlatego ja byłam na ciebie taka wściekła, bo ja byłam pewna, że ja nie wiem. On cały czas mówi, on cały czas straszy, wiesz, bo ja moją mamę trzymam. Ja ją trzymam, ona już jest taka wściekła na ciebie. Żeby swoje własne dzieci nazywać Snylt Jester? Ja jako fascynat widzę, dlatego że ja po prostu... Freja stała tutaj i płakała. On to wszystko puszczał potem na wideo, cała Szwecja widziała, Ania, ludzie do mnie wydzwaniali. Co ty powiesz? No tak się mówił YouTube kanał. Matko Boska. On to wszystko filmował, pokazywał mnie nago, jak miałam. W ogóle wszystko. Nago się pokazywał? Jak się nazywam, gdzie mieszkam, że moja firma jest taka, że Freja ma... A w ogóle... A ta stoi i go klapie po ramieniu. Te ostatni czas to po prostu... No przez 1000 czasu w ogóle w szlafroku chodziłam, prawie z domu nie wychodziłam. Ona podobno... Tutaj do mnie dzwoniła, ludzie do mnie dzwonią. Nie wiem. I zadzwoniła do mnie taka, u której ta cała Anastazja była Flika, pracowała u nich. I ona do mnie zadzwoniła i właśnie zaczęła, bo jest zaniepokojona nią z kolei. Ale czekaj, a skąd ciebie zna? A dlaczego do ciebie dzwoniła? Nie wiem.
Nie wiem. Nie mam pojęcia. Do mnie też zadzwonił do mnie taki koleś też. Właśnie o tym rozmawiać, o Bogdanie i tym, co się dzieje. No ale skąd twój telefon wzięli i dlaczego do ciebie? On jest tam, ja jestem generalnie, wiesz, ja kiedyś byłam z Bogdanem, ja jestem generalnie, wszyscy wiedzą, że myśmy byli razem, wszyscy wiedzą, że mamy dzieci razem. No dobrze, ale przecież ty zmieniłaś nazwisko, to jak oni cię mogą znaleźć? Ja nie wiem. To jest właśnie to, że on się nie napracował specjalnie dużo, ma samochód, dlatego on nie docenia. To jest przede wszystkim. On jest tak małe dziecko. W tej jego chorobie on jest takim małym dzieckiem, który jak nie dostanie tego, co chce, to małe dziecko tupie. Małe dziecko pięściami pobije i to jest wszystko. A on już nie jest małym chłopcem. Ale on w środku jest dokładnie tak. Idę dzisiaj dzwoniła do jego psychiatry. No i trzeba zrobić. No nie, wiesz, wiesz jaka to jest droga. Pamiętam, jak myśmy kiedyś dzwoniły, to jest droga taka, że będzie się czekać i czekać. Ale ja mówię, lepiej, że Ida zadzwoni, bo ją wezmą bardziej na poważnie jako córka. Bo wiesz, ze mną mogą nie chcieć gadać. Bo ja nie jestem właściwie żadną taką rodziną dla Bogdana, nie? Jak jego córka, a córki muszą posłuchać. Myśmy tak myślały, że po prostu spotkać się z nimi i coś trzeba zrobić. Bo to nie może tak być, że on chodzi i wiesz, bije ludzi naokoło i to jest okej, nie ma świadków, nie? Bo to wiesz, to policja musi świadkowie muszą być, nie? Dlatego myśmy kiedyś, wiesz, ja wiem, dużo się rzeczy stało i dużo się złych rzeczy stało, dużo rzeczy się powiedziało i zrobiło, ale ja z tego, co ja pamiętam, to myśmy kiedyś byli dość dobry team, jeżeli chodzi o załatwianie rzeczy i trzymanie tego do kupy. I niezależnie jak myślisz, ale to... No, niepotrzebnie mnie odsunęłaś, Basia, to mnie... No się przepraszam, ja tego nie jestem w stanie zmienić, ale powiem ci, że dużą rolę odegrał w tym Bogdan. Wierz mi, bardzo dużą rolę. Jestem ten typ człowieka, to się nie wtrąca, ale wiesz, no. Jemu trzeba było... Wiesz, ja próbowałam, bo to ja chciałam ocalić dzieci, bo co mu się nie podobało, to on pięściami i zakrzykiwał. A teraz jest po prostu, ta dziewczyna go klapie. Poza tym on jej opowiadał, że on jest bardzo bogaty. Że on... A skąd to wiesz? Albo właśnie od tej kobiety, co do mnie zadzwoniła. No właśnie, to nie dokończyłam. No właśnie, to nie dokończyła. Ona mi opowiadała, że właśnie on był u nich. Oni są w ogóle dość wysoko postawieni ludzie. On ma jakąś taką dużą firmę reklamową, czy coś, ten jej mąż. No i właśnie ona, bo coś tam ona widziała, jakieś zdjęcia, ja nie wiem, o co dokładnie chodziło, bo ona mnie w ogóle prawie obudziła, leżałam na sofie. Ale właśnie powiedziała, że on jej opowiadał, że on jest bardzo bogaty, że to jest jego dom, że on ma samochód, firmę sprzedał parę lat temu i wiesz, ona jest z Ukrainy. Ona tutaj czeka na azyl. I dla niej, wiesz, dla niej to jest po prostu... Gdzie ona nie znajdzie drugiego takiego człowieka. No dla niej jest po prostu niesamowita. A czemu ona przestała tam pracować u nich? A tego to ja nie wiem, tego się nawet nie zapytałam. No szkoda, że się nie zapytałaś, dobrze by było wiedzieć. Nawet nie... Wiesz, Ania, ja ci coś powiem. On ją spotkał na przystanku autobusowym i zapytał się jej tak, chcesz mieć seks ze mną? I ona z nim poszła. I to już o czymś świadczy, no. Boże, kochany Boże. Wiesz, ona gdzieś tam, myśmy się z Idą z tego śmiały, że życie nie polega na tym... Ale skąd tego się dowiedziałaś? Skąd o tym się dowiedziałaś? To mi Bogdan powiedział, sam. Aha. Zresztą ja z tego YouTube kanału, jak ja oglądałam to ona na przykład powiedziała, to ona dużo tam nie mówiła, tylko Bogdan przeważnie mówił, ale na przykład z tego, co udało jej się zbudować jedno czy dwa zdania, to jedno zdanie było takie, że on się jej pyta, co ty lubisz? Ja lubię chodzić, ja lubię być nago. Boże, kochany. I jeszcze następne takie, że ona mało mówi tam w tych wideo. Tego kanału już nie ma. Ja mam trochę u siebie nagrane i trochę policja ma u siebie. A drugie to powiedziała, że ona lubi ten, nie wiem jak to, blowjob to się nazywa po angielsku, jak to się Ja nie wiem, co to jest.
No to jest absugnin. Ona to lubi. No wiesz, różni ludzie są na świecie, to nie można krechy na tym stawiać, to cuda na świecie się w tej chwili dzieją, wiesz, jak ci patrzę. Nawet nie chodzi o krechę, tylko po prostu ja widzę, jaki ona ma wpływ na niego. Znaczy nawet może nie wpływ, to jest, wiesz, to jeżeli ma pozytywny wpływ, to by było super. I ja tak na początku myślałam, że tak będzie. Mówię, fajnie, to wiesz, to dobrze będzie, ale jak zauważyłam, że on jest bardziej brutalny z tego, co ja widzę, że on idzie do jakiegoś kolesia i go oblewa ketchupem gdzieś w Sztokholmie. Ja po prostu, nie wiem, gdzieś mi się włosy jeżdżą, ja tego Bogdana nie znam, Ania. Ja nie wiem, kim jest ten Bogdan. On potrzebuje opieki, tak, wiesz, żeby się nim ktoś zajął, jakiś psychiatra, czy ktoś tak naprawdę, żeby... A są tacy tutaj? On powinien go zamknąć gdzieś, Ania. Powinien go gdzieś zamknąć. Bo ja nie myślę, że on się sam ze sobą dobrze czuje. Ja nie przypuszczam, Ania. Bo to było widać. On nie wie, gdzie jest błąd, on nie wie, co się stało gdzieś po drodze. A wiesz, a ona zamiast go ja tak, zamiast wiesz, mu pokazać tą dobrą drogę, to ona ma jakiś swój cel w tym. Wiesz. Ja ci coś powiem. Ja to myślę, że tak, że ja teraz tu sobie wezmę, usiądę i podzwonię. I się postaram jego dorwać, wiesz? Bo ja podejrzewam, że on powinien też być przy tej rozmowie. My powinniśmy nie tylko ty i ja porozmawiać, bo to nie jest tylko ty. Ania, nie. No to ja sobie porozmawiam. Ja już to jest, wiesz, jeżeli chodzi o Bogdana, to już nie. Ja z nim nie usiądę do stołu, więcej przepraszam. To, co on zrobił, że mi odciął kompletnie dojście do mojego sklepu, to nie jest mnie. Bo mnie to może obcinać, mnie może robić co chce, ale to chodzi o dzieci. Dotknął moich dzieci. To jest po prostu koniec. Ja mówię poważnie, Ania. No dobrze, ale ja to tylko po prostu ja sobie zadzwonię zaraz do niego. Będę go szukać i muszę go dorwać i muszę z nim porozmawiać. Tak nie może być. Znaczy, ja wiem jedno. On się wykręci ze wszystkiego. On ci będzie tłumaczył. Bo Bogdan jest w tym dobry. On poza tym nie uważa, że on jest winny. On nie uważa, że on coś źle zrobił. Wszystko zrobiłam ja. Ja jestem tym potworem najgorszym, który wszystko zrobił. Ja to pamiętam, jak ja spotkałam go, to Maryla też była tym największym potworem. Mi się nie wydaje do końca, że to tak, no nie wiem, no gdzieś tam pomiędzy to jest, no. I jedyne, co ja wiem, co można zrobić, to jest po prostu, że powiedz mu, że ja cię po prostu straszę, że piszę ten rachunek na ciebie, a ty nie masz tych pieniędzy. No bo to jest prawda. No powiedz tak, że po prostu jak jest straszyna. Przepiszę na ciebie. Bo on, jedyne co, z Bogdanem się nie dyskutuje, Ania. Ja to się tego nauczyłam, bo on cię tak okręci, że potem nie będziesz rozumiała nic, co on powiedział. On to samo robił ze mną, to samo robił z Idą, to samo robił z Freją. Nie wiesz w ogóle, o co chodzi potem. A potem jak on tutaj przyszedł, jak on to nas nazwał Snyltiester, jak on chciał nas stąd wyrzucić, jak on... To ja po prostu, ja nie wiem, kim on jest w ogóle. I to, że on nie widzi faktu, że Freja, wiesz, Freja była jego dziewczyna, ona, wiesz, Freja była, to jest mój papa, oni mieli najlepszy connection z wszystkich tutaj, a raptem ona po prostu po tym, jak on mnie uderzył, jak ona siedziała, wiesz, przytrzymywała, bo wtedy krew mi waliła z paszczy, cała podłoga, wiesz, a pierwszy raz mnie ktoś tak uderzył, czy mi krew mi rozwalił wargę. Oj Boże, kochany, Boże. Wiesz, ona to przeżywa, to było coś strasznego. Jak do mnie, wiesz, w socjalu dzwonią i Bogdan nie widzi, że to jest błąd. Wiesz, my siedzimy tutaj, tu jest tak larm, zamek zmieniony, bo ja się boję. On tu przychodził w nocy, on tu rozwalił skrzynkę do listu. On tu o godzinie za 15:01 mi mówi, że on przyjedzie tutaj. Z tą swoją dziewczyną, jakiś telefon odbiera. Nie wiem w ogóle, o co z tym jakimś telefonem chodzi. Czy jakiś telefon ma? Jaki telefon? Ja nie wiem, ja podobno mam jakiś telefon. Ja nie wiem, gdzieś... Czy on tłumaczy to, że on dał swojej dziewczynie
jakiś telefon, co ja kiedyś tylko a nie wiem, o co ty chodzi z tym telefonem. I że policja mi ten telefon przydała z powrotem i zaczęła musiała go zgubić. I że ja używam ten telefon. Ja nie wiem w ogóle, o co chodzi z tym telefonem. O, ja jeszcze mniej. Nie mam pojęcia zielonego, o co tu chodzi. Ja to nie... Raptem człowiek, wiesz, rano ma wstać do szkoły, dzieciaki, a tutaj dostaję telefon. Wysyłam informację za 15 pierwsza, że 15 po pierwszej my jesteśmy u ciebie i odbieramy telefon. Siedzi Ida tutaj. Ida już nie wychodzi nawet na tego nocnego papierosa, bo Ida się boi. Po tym, co się stało z tym jej chłopakiem, to Ida się boi. To wiesz, nie chodzi tylko o nie, bo to było dla nich i ja nie mogę gdzieś tam pozwolić na to, żeby to poszło w dupę. Tylko dlatego, że Bogdan się chodzi, kłóci i wali pięściami naokoło. On jak gdyby, on myśli tylko o samym sobie. I to jest coś, co wchodzi w ten jego problem, co on ma. I też było ciężko zrozumieć to, ale jak człowiek zrozumie, to wtedy wie, jak mu pomóc, jeżeli jeszcze da radę pomóc. No są dwie terapie, też Iduś tam ma taką koleżankę. Są dwie terapie. Jedna terapia jest taka, że możesz że pomagasz komuś cały czas, a druga jest taka, że właśnie musisz powiedzieć stop. Konkretnie stop, nie ma więcej. Ja się w ogóle na tym wszystkim nie znam, powiem ci szczerze. No ale ja się znam. I mam nadzieję, że on się, jak mu się odbierze totalnie wszystko, to mam nadzieję, że on się w końcu gdzieś obudzi. Ja mam taką nadzieję. I to nie chodzi o mnie, to chodzi tylko o dziewczyny. Żeby one nie miały do niego takiej złości, jaką mają w tej chwili, bo mi jest strasznie źle patrzeć na Idę. Jak ona siedzi i mówi, ja nie chcę go więcej widzieć. Ja się źle czuję, ja się czuję myślnika, co mama. Bo niezależnie, co one będą mówiły, to jest zawsze ojciec. I on ma one zawsze całe życie będą czekały na tą szansę dla niego, żeby on naprawił to, co się stało. A w tej sytuacji, jaka jest w tej chwili, to idzie po prostu w kosmos, jak on powiedział. Ale dobrze by było, żeby z Bogdanem się skontaktować, żebyście wy mogli, kurczę, też porozmawiać ze sobą. Ja nie wiem, co to się wydarzyło. Ja nie wiem, co to się wydarzyło. Ja nie wiem. Ania, to zostaw. Tego nie dotykaj. Tego nie dotykaj, bo to jest... Ja nie chcę wchodzić w to. Bogdan się pokazał z takiej strony, z jakiej się jeszcze nigdy nie pokazał. Ja go nie znałam z tej strony. I ta strona jest tą bardzo, wierz mi, bardzo niedobrą stroną. Ale nie pomyślałaś o tym, że może jemu też coś gdzieś źle się stało w życiu? Ja wiem, ale on niszczy życie innym, Ania. A ja na to nie mogę pozwolić, żeby on robił krzywdę dzieciom. Ja to już wiesz, siedzę i tylko łeb se łamie i jeść całą nogi siedziałem. Ania, Bogdan jest chory. Bogdan jest psychicznie chory, Ania. Musisz to sobie, im wcześniej to sobie uświadomisz, tym ci będzie go... Ja wiem, bo ty jesteś mamą, tobie jest go szkoda i ty się obwiniasz, że to jest twoja wina. Bo tak wszystkie mamy robią. Ale w tym przypadku to nie jest twoja wina. Po prostu dużo rzeczy się w Bogdana życiu stało. On mniej więcej od roku czasu totalnie się zmienił. Jakieś 1,5, może 2. Zaczęłam zauważać takie już naprawdę katastrofalne rzeczy. On żyje we własnym świecie. On ma jakieś takie dylema, wiesz co? I on powinien się leczyć, bo się to źle skończy. Z tego kredytu zrobiło się tak. Bogdan zabrał samochód, Bogdan zabrał pieniądze, praktycznie wszystkie. Bogdan zabrał wszystkie pieniądze, jakie były z tego kredytu, Ania. Jedyne, co mi się udało załatwić, to jest larm tutaj. Z tego i dator. Jedyne te dwie rzeczy, które ja z tego kredytu dostałam, znaczy ja skorzystałam. Resztę wziął Bogdan. Ja miałam ciebie nie angażować w to, co się dzieje, ale Bogdan pobił Idy chłopaka. Ale co się stało? Jak to pobił chłopaka? No bo Ida pojechali ze swoim chłopakiem robić zakupy i Bogdan zobaczył samochód i rozwalił mu szczękę chłopakowi. Byli całe popołudnie na policji. Się bił z chłopakiem przy Idzie. Jezusko. I Ania, ja wiem, ja szanuję to jest twój syn, ja to rozumiem, ale to po prostu poszło za daleko. Coś, nie wiem, musimy się jakoś spotkać
I on za to pójdzie siedzieć. To ja wiem, bo ja rozmawiałam, była to jego mama, jego ojciec dzisiaj, żeśmy rozmawiali i pojechali na policję. Ja... Nie może tak być. Ida już starczy. Ida nie może więcej. To jest moje dziecko, ja je muszę chronić, Ania. Nie może. To, co się stało u ciebie, było po prostu coś czymś strasznym. Ja już po prostu starczy. O Jezus, kochany Jezus, co mnie na to spotkało. Ja wiem, ale on potrzebuje się leczyć, on potrzebuje gdzieś, żeby ktoś, Ania, przepraszam, ale Bogdan jest chory. To się ostatni rok, może nawet więcej, zrobiło się gorzej i gorzej i gorzej. To, co ja chciałabym, żebyśmy razem zrobiły, żebyśmy po prostu, żeby on miał gdzieś pomoc, żeby on się poszedł leczyć. On się nie pójdzie sam, bo on nie rozumie sam, że on jest chory, to jest normalne. Ale ja muszę chronić Idę, bo ona nie może tak być, Ania. Nie mogę narażać moich dzieci, ich wiesz, chłopaków, na to chłopak ma rozwaloną wargę. Oj, Boże. Jak ona była u ciebie, to ja chciałam zadzwonić na policję. Ja powiedziała nie, bo nie chcę, żebyś ty się, żeby farmu się denerwowała. I to jest prawda. Też nie może być tak, że on robi, że wszyscy są zdenerwowani, że wszyscy są chorzy. Ja tu nie mogę pozwolić więcej, Ania. Przepraszam. A ja nie mam słów na to, wiesz, to ja nie potrafię. To nawet nie chodzi o słowa, po prostu, bo gdy jest chory, to trzeba coś, przepraszam, ojejku. Ci rodzice przyszli i wiesz, oni mówią, no wiesz, ja ich przeprosiłam, no w końcu się czułam winna, no bo a oni mówią, nie, no bo to jest chory człowiek, no i to ja nie tylko to słyszę od nich, ja słyszę to od innych ludzi też. Gdzieś trzeba to w jakiś sposób zakończyć, bo on wszystkim zrobi krzywdę w końcu. I ty wiesz, no my generalnie jest tak w tej chwili, że mamy alarm w domu, ja się cały czas patrzę, co się dzieje na zewnątrz, bo ja się boję, on tu przychodził w nocy, on rozwalił skrzynkę, on tu przyszedł, to w ogóle to jest cyrk ostatnio, co się dzieje, naprawdę. To jest po prostu cyrk. Ja powiem ci szczerze, ja z Bogdanem byłam tyle lat i jego z tej strony nie znałam. Ja po prostu jak Ida mi powiedziała, dzwoni do mnie dziecko, mówi tak, Bogdan mu rozwalił wargę. Ja to w ogóle co? Ja myślałam, że mi to... Ja w ogóle mówię tak, Boże, ja chyba... No czekaj, bo ty powiedziałaś szczękę, teraz mówisz tylko wargę. Wargę, no rozwalił mu nos. Szczęka to jest zupełnie co innego, to trzeba w szpitalu wylądować. To nie ma w ogóle znaczenia. Nie, ale więcej to jest, jak szczęka jest rozwalona niż warga, wiesz, to jest zupełnie inna sytuacja. Wtedy się ląduje w szpitalu, może trzeba to nastawiać czy tego, a warga no to się zagoi, kurczę, no ale wiesz, no oczywiście, że ja nie podważam tego, ale wiesz, trzeba konkretnie mówić, bo ja się strasznie denerwuję. Szczęka to mnie od razu włosy na głowie stanęły. Znaczy dla mnie to w ogóle nie ma znaczenia, czy to była szczęka, czy to była warga. Nie, to jest duża różnica, bo jest kość, to jest zupełnie co innego niż... Ja wiem, tylko nie chodzi o to, że on to zrobił przy Idzie znowu. Socjal do mnie dzwonił parę dni temu i to, ponieważ Bogdan tam do nich tam wydzwania i wiesz, one powiedziały mi tak, ponieważ ja chcę mieć Ensemble. Też to jest dla mnie cios, wiesz. Też to jest... Nie, to nie jest dla ciebie. Nie, ale chciałabym, żeby to... Ale Basia, no chciałabym, żeby dzieci miały i ojca i matkę, a nie tylko matkę. Ale one nie mają ojca, nie? Musisz to sobie uświadomić. Przepraszam, że ja to mówię. Musisz to sobie uświadomić. One nigdy nie miały ojca. Bogdan nigdy nie był ojcem dla nich. Przepraszam, Ania. Ja przepraszam za to, co ja w tej chwili mówię. Ja wiem, że to boli. Mnie to też boli. Ja też zawsze chciałam, się starałam. Można mi wszystko zarzucić. Można mi mówić wszystko, jaka ja byłam zła i w ogóle. Ale ja starałam się robić wszystko, żeby on był ojcem dla nich. I to nie jest moja decyzja, to jest decyzja ich. I to nie jest to, że ja nigdy... Jak one były starsze, ja się naprawdę starałam cały czas, bo ja wiem, że to jest ból, to je boli, bo to jest ich ojciec.
zawsze najlepsze jest to, że mieć dwoje rodziców, ale jak mi socjal do mnie dzwoni, mówi: Barbara, ja na twoim miejscu to Anseka Oensamwornat, my stoimy za tobą. One z nim rozmawiały. On nie widzi błędów w tym, że on jest wolcam, że to jest, ja nie wiem, co się z nim, ten ostatni rok jest, może 2 lata, ja nie wiem. Wiesz, to jest, nikt nie wie, Ania. Nikt nie wie, co się stało z Bogdanem. To było wcześniej. Ale coś się stało potem, co po prostu on żyje we własnym świecie, Ania. Czekaj, powiedziałaś po tym co? Ja nie wiem po tym, co. Ja nie wiem, kiedy to się stało. Ja nie mogę postawić konkretnej daty, kiedy to się stało. To słuchaj, to ja się z Bogdanem chciałam porozumieć, tylko że problem jest taki, że Bogdan kłamie i na niego nie można liczyć. Jeżeli ja bym przy tym stole w poniedziałek powiedziała cokolwiek, tak, ja się zgadzam, to możesz sobie od razu powiedzieć do widzenia do tego domu, Ania. Ale jak Ja tego na swoje sumienie nie będę powiedziała, że Bogdan nigdy niczego nie osiągnie, Ania. No ale czekaj, co teraz to nie rozumiem. Ponieważ ten kredyt nie zostanie nigdy spłacony, ten dług, który się wzięło. Jak ja bym powiedziała tak do Bogdana, do tych jego propozycji, do tego, co on ma zrobić, czy nie zrobić. I ja sobie daję głowę uciąć, Ania. Możesz utniesz mi głowę, jak ja nie mam racji, że Bogdan już ma nowy projekt. U niego się zmienia co pół roku, jak w kalejdoskopie i wszystko kosztuje pieniądze, Ania. Ja z tym żyłam tyle lat, to ja wiem. Nic nie poszło nigdy do przodu. A teraz Bogdan jeszcze zobaczył pieniądze z tej pożyczki, więc on po prostu ją odwaliło. Ale nigdy nie myślałam, że Bogdan będzie taką świnią i zgarnie pieniądze. Bo on wiedział dokładnie, na co te pieniądze są. Wiesz co on mi powiedział? Że możemy poczekać z tą pompą i będziemy kupować ten wózek w Chinach jakiś tam. Że nawet nie chce mi się o tym mówić. Że tu nie wolno jest powiedzieć nie, bo była awantura. Dlatego ja nie chcę mieć z nim żadnych interesów, bo wiesz, że źle robisz, a musisz robić, ponieważ będzie awantura, będzie rozpierdalanie ścian, krzyk i grożenie. Powinnaś trochę usiąść i posłuchać idei opowieści, jak ona czuje. A ty tam wspominałaś kiedyś, że do tego socjalu mogłabym z tobą pójść i posłuchać. Oczywiście. No to weź załatw. Dzwoniłam dzisiaj do nich. Mówię, pójdziemy, żebyś posłuchała. Co one mówią na to, bo to naprawdę, Ania, on musi się pójść leczyć, bo on jest chory. I to jest gorzej i gorzej i gorzej. Socjalna zadzwoni do mnie pewnie, bo ona zawsze odzwania. I po prostu, wiesz, niech one... I usiądziemy, żebyś też mogła zrozumieć, w jakiej sytuacji to wszystko jest. No. Bo to jedyną drogą, żeby Bogdanowi pomóc, to jest po prostu mu ukrócić pewne rzeczy. I nie wierzyć w to, co on mówi. Mówić, nie, to jest nieprawda, bo on kłamie cały czas. Z kłamstwo na kłamstwie, za kłamstwo. A to słuchałam, co on mówi, to się przeraziłam. No dobrze, Basia, to jak załatwisz tam, to ja pójdę z tobą. Dobrze. Bo to może, wiesz, Ania, ja rozumiem, bo ty jesteś mama i jest dużo uczuć jako mama, nie? Ale czasami trzeba, to jest trudne, czasami trzeba spojrzeć obiektywnie na sytuację i czasami nie da rady pomóc głaszcząc kogoś, tylko trzeba czasami pomóc, żeby wziąć i potrząsnąć, wiesz? O to chodzi. I w tym przypadku tak jest, że trzeba potrząsnąć. Już niektóre takie, wiesz, tam mnie hamuje w takim momencie. Ja po prostu pewne rzeczy nawet nie chciałam słuchać, bo ja wiedziałam, co on powie. Ja to już słyszałam. Ja już to słyszałam tyle razy. Bo on nie... Ja nie wiem, kim on był, nie? Bo z tego, co ja widzę teraz, to, co on robi, to ja nie wiem, tej strony Bogdana ja nigdy nie widziałam. Także ja nie wiem, czy on był taki wcześniej, czy on się teraz stał taki. Ale ja tej strony takiej, przynajmniej ja bym na taką stronę nie pozwoliła, bo ja bym go opierdoliła, bo coś takiego zrobił. Nie wiem, jak go zmusić do tego, nie wiem, to jest po prostu. Dla mnie są dzieciaki najważniejsze, Ania. Na dzień dzisiejszy. Bo on niestety, Ania, on ich nie widzi, no. Nie widzi tych dzieci, to mi strasznie jest. Problem ze stroją w szkole, kurwa, w trzeci dzień do szkoły mi nie chodzi, nie mogę jej puścić, bo nauczycielka jest pierdolnięta.
O matko. Najchętniej chce ich zabić. Wiesz, co powiedziała dziecku? Wręczyła dziecku kartkę z napisem: tu masz czas do psychologa, bo ja wiem, że u ciebie w domu nie jest wesoło. No coś takiego. Dlatego jestem tak, po prostu aż cała się trzęsłam. Napisałam mi dzisiaj znowu, że po prostu jej pedagogiczne, że ja seterifroga, zamiast pedagogiczna kunskopy, ja po prostu opierdoliłam jak psa. Powiedziałam, że ja nie pójdę do szkoły, dopóki nie będę miała spotkania z tymi debilami w tej szkole.